Jasło należy do grona miast, przed którymi w kontekście dalszego rozwoju stoi obecnie całe mnóstwo wyzwań. Jednym z nich jest opracowanie spójnych działań, które pozwolą na pełne wykorzystanie potencjałów miasta jako bazy rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Siódmego listopada bieżącego roku Jaślanie podzielili się swoimi opiniami w tej materii z ekspertami w dziedzinie tworzenia strategii miejsc. Warsztaty dotyczące przyszłości Jasła odbyły się w generatorze nauki GEN. Chcemy kreować miasto dla nas, nie dla mnie jako burmistrza, tylko dla wszystkich jego mieszkańców, którzy właśnie tutaj widzą swoją przyszłość. Stąd też postanowiliśmy zaprosić szeroką grupę mieszkańców do udziału w tych warsztatach, w szczególności ludzi młodych, przekonywał Ryszard Pabian, burmistrz Jasła. Diagnozę, która była opracowana na etapie opracowania naszego projektu Jasło, moje miasto, mój dom, pozwoliła nam wskazać pewne problemy, ale też pewne potencjały. Co ciekawe, one tak naprawdę są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Pozyskaliśmy dofinansowanie na realizację tego działania w ramach programu Rozwój Lokalny. To niebagatelna kwota 3,5 miliona euro. Wiele działań inwestycyjnych, ale też wiele działań miejskich. Jednym z tych działań jest właśnie dzisiejsze. Będziemy mówić o potencjałach naszego miasta, potencjałach, które mają stymulować rozwój przedsiębiorczości. Stąd też takie obszary jak właśnie przedsiębiorczość, jak turystyka ze szczególnym naciskiem na turystykę, jak kultura i edukacja. Chcemy wypracować kierunek działań na kolejne lata, ale aby to zrobić dobrze, doprosiliśmy specjalistyczną firmę Escadra. Opracowanie właściwie skrojonego na przyszłe lata i dopasowanego pod potrzeby mieszkańców planu działań miasta jest zadaniem niezwykle wymagającym. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę Mateusz Zmyślony, który ma ogromne doświadczenie w tworzeniu skutecznych strategii rozwoju miast i regionów. W ramach wykładu, będącego wprowadzeniem do zagadnienia, przedstawił on główne założenia strategii rozwoju dla Bielska-Białej i Pleszewa jako modelowych przykładów, które w pewnym zakresie mogą stanowić punkt odniesienia do opracowania planów dla Jasła. Miastem przyszłości jest miasto 15-minutowe właśnie, czyli takie, gdzie możemy w zasięgu 15-minutowego spaceru przemieszczenia się jakimś tam środkiem nowoczesnym transportu, czyli albo komunikacją tak zwanym zbiorkomem, albo rowerem, przemieścić się do wszystkich ważnych instytucji czy miejsc, których potrzebujemy, żeby czuć się szczęśliwym obywatelem. No i teraz definicja miasta 15-minutowego jest dla Jasła bardzo korzystna. Wygłaszanym przez eksperta tezom z uwagą przysłuchiwało się kilkudziesięcioosobowe audytorium, w tym uczniowie szkół ponadpodstawowych, lokalni przedsiębiorcy i pracownicy samorządowi. Kiedy ja przyjechałem do Bielska z Jasła, to przyjechałem do miasta, tu był COVID wtedy, moi kumple mieszkali na kempingu Ondraszek. To jest taki PRL-owski, nieremontowany kemping w Bielsku-Białej, budzący u niektórych sentymentalne wręcz reakcje, jak świat wyglądał 30 parę lat temu. I zauważyłem, że tego miasta, które znałem, wydawało mi się bardzo dobrze, nie znałem wcale. Żeby było śmieszniej, nie tylko ja go nie znałem, nie znali go też jego mieszkańcy. I to pokazuje, jak bardzo w ogóle ważne dla tożsamości miejsca jest wiedza, świadomość tego, z czego to miasto wynika. Takie uczone słowo entelektia. To jest słowo, które oznacza, po co miasto powstało w ogóle. W Jaśle jest mało pomysłów na przyszłość i w takich większych miastach typu Kraków, no to oni mają plany na przyszłość, które realizują i jest to na pewno bardziej ambitne miasto, dlatego tam większe woli żyć niż w Jaśle. Fajnie oczywiście jest odwiedzić Kraków i w nim pobyć, bo no tutaj jest kilka knajp, a w Krakowie jest 1500. I to jest jakaś spora różnica niby, nie? Natomiast patrząc na to z perspektywy jasielskiej, to tych kilka knajp, których tu jeszcze parę lat temu nie było, a dzisiaj są, one naprawdę robią różnicę, bo jest jakiś wybór i w nich jest życie. To jest bardzo ważna zmiana. Ja bym tak łatwo od tego dzisiejszego Jasła wam bez nich i bez tego bogatego programu w Domu Kultury i tak dalej kiedyś nie reklamował, ale dzisiaj już mogę. Natomiast co do Krakowa,
Krakowa nie można się łatwo rozczarować, natomiast pamiętajmy o realiach ekonomicznych. Ja kupiłem mieszkanie na Kazimierzu po 1200 zł za metr kwadratowy. Wiele lat temu. Dzisiaj, chociaż nie jestem biednym człowiekiem, no nie kupiłbym sobie mieszkania na Kazimierzu, bo kosztuje parę milionów. Mówię o jakimś tam oczywiście metrażu. No i teraz jakby realia życia w Krakowie zrobiły się dość trudne dla nowych obywateli tego miasta. I myślę, że o ile można tam przetrwać, to urządzić sobie życie w wygodny sposób będzie coraz trudniej. I taki sam proces ma miejsce w Gdańsku, w Warszawie, w Poznaniu, w Wrocławiu. Te metropolie mają wiele zalet, ale myślę, że w ciągu waszego życia, najbliższych lat, pewnie dekady, właśnie okaże się to, o czym staramy się tutaj ten przekaz budować. Że miasta 15-minutowe staną się najbardziej sensownym, komfortowym rozwiązaniem dla kogoś, kto sobie chce po prostu urządzić życie. Chce mieć własny dach nad głową, dobre warunki dla dzieci. Oczywiście to właśnie kolejne pytanie demograficzne, tak? Bo coraz mniej modne jest rodzenie i wychowywanie dzieci. I będziemy musieli nad tym popracować właśnie z wami, bo no, ta dyskusja musi mieć jakąś puentę. Ja zachęcam, żeby się nie okopywać na tej pozycji, że nie planuję dzieci w swojej wyobraźni. Mam nadzieję, że to się zmieni, bo oczywiście no, czasy są niesprzyjające, ale mówiąc tak zupełnie wprost, trochę nie mamy innego wyjścia, jak się zaznaczyć. Także do tego również będziemy, nie tylko zresztą w Jaśle, w Polsce i Europie zachęcać, bo jak to dostrzegają strategzy amerykańscy, no plan Europy na siebie, a wspomniałeś o takim długookresowym planowaniu przyszłości, o tym tu dzisiaj będziemy gadali. Z amerykańskiej perspektywy to Europa ma taki pomysł na siebie, że chce zbudować luksusowy dom starszych. Tylko Amerykanie złośliwie dodają znak zapytania przy słowie luksusowy. No bo jak się nie będziemy odmładzać jako populacja, no to nie będzie ani luksusowy, ani fajny, tylko coraz smutniejszy. No i teraz wydaje mi się, że takie miasta jak Jasło to są miejsca, w których warto właśnie pracować nad skuteczną odpowiedzią na to pytanie. Nie będzie łatwe, to jest trend globalny, nie tylko w Europie występuje, ale tym się zająć musimy i dlatego jak z panem burmistrzem rozmawiałem przed rozpoczęciem naszego spotkania, to powiedziałem, że no, to jest taka nauka, którą przywiozłem z Lublina. Z jednej strony rozmawiajmy o demografii, rozmawiajmy o tym, żeby młodzi chcieli się poczuć na tyle komfortowo, że mogą mieć dzieci, że wychowają je nie bankrutując, nie wydając miliardów na wszystkie te procesy wychowawcze i czując komfort. Ja myślę, że Jasło dla rodzin z dziećmi ma fantastyczną ofertę. Ta klasa robotyczna naprawdę, po prostu totalny szacunek, takich rzeczy było jeszcze więcej, to jest światowy top klas, naprawdę. I teraz jak słuchałem tego pana nauczyciela, który za tym projektem stoi, to tak pomyślałem, jeżeli my w Jaśle znajdziemy 5, 6, a może więcej tego typu pasjonatów z różnych dziedzin, winiarstwa, kultury, sztuki itd., to jest wystarczający team, żeby rozpocząć proces zmiany w tym kierunku. Dzisiaj zorganizowaliśmy w naszym mieście, a dokładnie w Generatorze Nauki, warsztaty dotyczące potencjałów. Chcemy nam, mieszkańcom, złowić pewnie te najważniejsze nasze wartości i cechy. Pomagają nam w tym eksperci, którzy zauważyli, że te potencjały faktycznie są, tylko my ich nie potrafimy dostrzec. Czy tak jest naprawdę? Mogę to potwierdzić z całą stanowczością, bo mam taką możliwość, bo byłem tutaj 3,5 roku temu i te 3,5 roku to był czas olbrzymich zmian i dzięki temu, że potem zniknąłem na tych kilka lat, to dzisiaj mogę to dostrzec, czego mieszkańcy mogą w pełni sobie nie uświadamiać. To znaczy, jak coś wyrasta na twoich oczach, to ty jakby nie jesteś do końca świadoma całego procesu. Przyzwyczajasz się. No i z mojej perspektywy przybysza z zewnątrz, w Jaśle w ciągu ostatnich 3 lat zmieniło się prawie wszystko. Znaczy infrastruktura sportowa, rekreacyjna, oferta kulturalna w Domu Kultury, tutaj Gen, w którym jesteśmy teraz, mnóstwo różnych zrealizowanych w pełni inwestycji. To po angielsku się nazywa game changer. Tutaj naprawdę jest normalne, w pełni funkcjonalne miasto, w którym dosyć trudno, i mówię to z satysfakcją, będzie nam wymyślić, co jeszcze mamy zbudować. I to jest super. Ale co jest w takim razie nie tak z nami, Jaślanami, że my tego nie potrafimy dostrzec? Czy jakoś mamy taką wadę? Bo z tego, co wynika z wykładu, wybija się, że uwielbiamy narzekać, tak? No to nie jest cecha, która was jakoś strasznie wyróżnia w naszym kraju, bo Polacy w ogóle uwielbiają narzekać i Polacy są narodem, który ma ten problem z dostrzeganiem zmiany, której dokonał. A
powinniśmy być z siebie bardzo dumni, bo jesteśmy wszyscy, jak jest nas te 38 milionów ludzi, autorami największej, najbardziej udanej transformacji geospołecznej, ekonomicznej na świecie w ogóle. I Jasło jest uczestnikiem tego niesamowitego procesu, więc jakby co jest nie tak z miejscowymi? No, to samo co z wszystkimi innymi miejscowymi tubylcami w innych miastach. Ja tutaj przyjechałem z ekipą po to, żeby właśnie rozpocząć pobudkę. I razem z mieszkańcami dzisiaj będziemy, już pracujemy i będziemy pracowali nad tym, żeby powiedzieć, że otwieramy nowy rozdział, że czas wyleczyć się z kompleksów wobec Krosna, czas wyleczyć się z kompleksów w ogóle mało miasteczkowych, bo w dużym stopniu przyszłość należy do miast tej wielkości w tej chwili i można spokojnie się wyprostować i powiedzieć, że jestem dumny, że tutaj mieszkam, tu się urodziłem i tu chcę żyć. Mówiłeś o tym, że teraz takim trendem, znaczy już panującym od kilku lat jest to miasto 15-minutowe. Czy Jasło takim miastem powinno się stać? Już jest takim miastem? Czego nam ewentualnie brakuje? No, w pewnym stopniu jest, ale dużo jest jeszcze do zrobienia. Myślę, że wszyscy wiedzą o tym, że ścieżek rowerowych nigdy dość i powinno być w Jaśle ich znacznie więcej, zwłaszcza ja jestem obsesyjnie już obwładnięty myślą o ścieżce na wałach przeciwpowodziowych, bo to będzie naprawdę fajna przestrzeń i wielu ludzi zmotywuje do jeżdżenia na rowerze, nawet jeżeli dzisiaj tego nie robią. A zauważmy, że to rozwiąże również problem korków, które zresztą w Jaśle są śmieszne z perspektywy Krakowa. Prawie ich tu nie ma, chociaż miejscowi twierdzą, że stoją w korkach często. No i takich przykładów oczywiście może być więcej, bo takich butikowych pomysłów na Jasło, zwłaszcza pomysłów na miejsca, w których młodzi ludzie będą czuli się świetnie, w instynktowny sposób. Takie miejsca, do których jak wejdziemy, powiemy sobie, kurczę, to mogłoby być w Nowym Jorku. To tego musi być jak najwięcej, a najważniejsze jest to, że może być. To tylko od nas teraz zależy, żebyśmy to uruchomili. Kluczowym elementem spotkania Potencjały miasta bazą rozwoju lokalnej przedsiębiorczości były warsztaty, podczas których mieszkańcy miasta mogli dzielić się swoimi przemyśleniami na rozwój miasta. Pod czujnym okiem ekspertów Mateusza Zmyślonego i Jakuba Perkowskiego jaślanie dokonali kompleksowej analizy mocnych i słabych stron swojego miasta. Warsztaty realizowane były w ramach 4 bloków tematycznych: edukacja, kultura, turystyka i gospodarka. Zdaniem Mateusza Zmyślonego kluczem do właściwego określenia kierunków rozwoju każdego miasta jest wykreowanie jego nowej tożsamości w ścisłym odniesieniu do historii i dziedzictwa mieszkańców. Przekonywał również, że nikt inny jak tylko mieszkańcy Jasła powinni wziąć na siebie odpowiedzialność za projektowanie swojego miasta na nowo. Jako mieszkanki miasta Jasła bardzo brakuje nam w Jaśle miejsc, w których młodzi ludzie mogą się spotykać, organizować jakieś swoje wydarzenia, miejsc po prostu, w których mogą spotkać się, pogadać i po prostu się pobawić. W Jaśle mniej więcej wszystko jest, ale nie wszystko jest tak, jak być powinno. No i jak dla mnie i dla wielu innych w moim wieku po prostu niektóre rzeczy powinny być bardziej systematycznie i lepiej robione. No i uważam, że przykładowo lodowisko jest, jak jest raz w roku i w innych miastach też jest mniej więcej w tym rejonie zimowym, no to wiadomo, ale jest po prostu takie, raz, że mało jest miejsca, dwa, że jest takie często zaniedbane i no uważam, że powinno się przypatrywać na takie małe uwagi, bo to ma znaczenie. Brakuje nam jeszcze miejsc takich dla młodzieży, bo jedynym miejscem jest tylko ogródek jordanowski. Zadaszonych miejsc fajnie by było w zimę gdzieś się spotykać, a nie tylko na świeżym powietrzu. Ja mam taką jedną obserwację, którą też chciałem z wami dzisiaj podzielić. To jest dosyć wyjątkowa obserwacja w stosunku do innych miejsc w Polsce. Otóż ja, i to jest moja subiektywna opinia, to oczywiście podkreślam, uważam, że macie wyjątkowo sprawnie działający Urząd Miasta. Mieliśmy jakiś okres współpracy z różnymi osobami i jest tutaj dużo większa liczba osób zaangażowanych, kompetentnych itd. niż, nie będę podawał nazw innych miejscowości w innych miejscach. Fajnie byłoby to docenić, bo z tego co się orientuję, to niekoniecznie tak jest na bieżąco. Nie? Jeżeli myślicie, że tu jest kiepsko z tym, to w innych miejscach jest gorzej. A z mojej perspektywy jestem urodzonym optymistą, powiedziałbym, że to jest świetny potencjał, którego się należy bardzo cieszyć, bo to nie jest łatwo zrobić dobry urząd, który sensownie działa. Taka świadomość miejska w Polsce to się kończy na 5 największych metropoliach tak naprawdę. I
I o Gdańsku czy tam Trójmieście każdy słyszał, prawda, ale już takie miasta jak Bydgoszcz, Lublin potrafią być w ogóle nieobecne na radarach. Na przykład olbrzymie miasto Szczecin w ogóle z polskich radarów zostało wymazane. Teraz jak byliśmy na podobnej pracy z młodymi i starszymi, to w Szczecinie ktoś wstał i próbowaliśmy ustalić, o co w ogóle chodzi z tym Szczecinem. Dlaczego on tak daleko jest nieobecny w świadomości większości Polaków. I jedna opinia mi się strasznie podobała, bo wstał jeden gość i powiedział, że Szczecin stoi w kącie, bo był niegrzeczny. Warsztaty Potencjały Miasta bazą rozwoju lokalnej przedsiębiorczości realizowane są w ramach projektu Jasło – Moje Miasto, Mój Dom, finansowanego ze środków mechanizmu finansowego EOK 2014-2021 i norweskiego mechanizmu finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.